Samolotowa licencja pilota zawodowego. Tym samym chciałbym was wszystkich powitać na moim egzaminie na pilota zawodowego. Dzięki temu egzaminowi nie mam bladego pojęcia, czemu się... O, właśnie, tekstury się nie załadowały, ale mówi się trudno. Dzięki naszemu egzaminowi dzisiaj będę w stanie zarabiać na naszych przelotach. Nawet te najmniejsze przeloty turystyczne, które zaczęliśmy na początku naszej kariery, będą już płatne. Co za tym idzie? Będziemy mogli zdobywać pieniądze i tym samym będziemy mogli przystępować do dalszych egzaminów. Wejdźmy na pokład i przystąpmy do przygotowywania naszej maszyny do jazdy. Chciałem powiedzieć, z symulatorów kolejowych kilka zwrotów mi pozostało. Do lotu włączamy silnik. Welcome to your CPL check ride, the last stop on your way to become a true professional pilot. For this check ride, you will complete a cross-country flight through Los Angeles County, taking off from Van Nuys Airport and then landing at Bob Hope Airport. You can start when you are ready. Tak, dzisiaj znajdujemy się w Los Angeles i tym samym tutaj odbywa się cały egzamin. Van Nuys ground. Cessna Alpha Golf Alpha Papa Charlie with Oscar. Request taxi for takeoff. East departure. Potrzebujemy zezwolenie. Taxi to and hold short of runway 16, right using taxiway Alpha 1 Charlie. Contact tower on 120.2 when ready. No okej. Możemy pomału kołować. Droga kołowania znajduje się już przed nami. Taxiing. Hold short runway 16 right via taxiway Alpha 1 Charlie. Cessna Alpha Papa Charlie. Tym razem mamy inny rodzaj lotu. Jak dotąd startowaliśmy i lądowaliśmy na jednym lotnisku. Obojętnie, czy to był nasz pierwszy egzamin, czy to był po prostu lot turystyczny. Startowaliśmy z jednego lotniska i na to samo lotnisko wracaliśmy. Dzisiaj mamy trochę inny rodzaj lotu, a mianowicie startujemy z jednego lotniska i kierujemy się na lotnisko inne, na drugie. Tu mamy się zatrzymać. No. Skontaktować. Van Nuys Tower. Cessna Alpha Golf Alpha Papa Charlie ready at runway 16 right. East departure. Czekamy na zgodę. Zajęcie Cessna pasa. Alpha Golf Alpha Papa Charlie. Altimeter 2992 departure to the east approved. Cleared for takeoff runway 16 right. Dobra, mamy zezwolenie na wykonanie startu. Zajmiemy pas. Cleared for takeoff runway 16 right. Cessna Alpha Papa Charlie. I będziemy startować w prawo. Egzamin ten jest przygotowaniem do nowego rodzaju misji, jakie się tutaj niedługo pojawią, a mianowicie będziemy musieli transportować samoloty z jednego lotniska do drugiego. Mamy taki przelot, typowy przelot między dwoma lotniskami. I właśnie ten egzamin jest również przygotowaniem do tego nowego rodzaju misji. Będą to już dłuższe misje, będą to już misje, które trwają około pół godziny do 40 minut. Oczywiście sam czas lotu.
Także pomału zaczynamy już naprawdę czuć się jak prawdziwi piloci. Nie tylko będziemy tutaj robić loty turystyczne, ale też zadania przelotowe. Będziemy odbierać samoloty, które ledwie co wyszły z naprawy i musimy je praktycznie zwrócić właścicielowi na innym lotnisku, nie uszkadzając ich, Cessna Alpha Papa Charlie. co nie zawsze jest Continue for łatwe. East departure. Dobrze, że mamy Cessnę na tym Van Nuys Tower. na tym Cessna Alpha Golf Alpha egzaminie. Papa Charlie. Continue for East departure. Dobra, i kierujemy się w stronę drugiego lotniska. 2000 stóp, nie, 1900 stóp mamy osiągnąć. No dobra. No, Cessną nie jest tak łatwo to osiągnąć. Taka typowa maszyna z dość słabym silnikiem, moim zdaniem. Dobra, 1900 stóp już mamy. Teraz wystarczy, jak będziemy utrzymywać prędkość i wysokość. Także dzisiaj znajdujemy się w Los Angeles. Praktycznie lecimy z jednego końca na drugi, z jednej dzielnicy na drugą dzielnicę. Tych małych lotnisk w Los Angeles jest trochę więcej niż to jedno takie duże. Stąd też tutaj mamy nasz przelot. O, 2000 stóp, trochę za wysoko lecę. O, teraz będzie trochę lepiej. Egzamin nie powinien być długi. O, już mamy tutaj pomału przygotowania do lądowania. Jesteśmy dużo za szybko. Flapsy. Nie zapomnijmy. Wróćmy do kabiny. Podniosę sobie Cessna Alpha Papa głowę. Charlie. Leaving my airspace. Frequency Łopsa. change approved. O, właśnie. Robimy tak. Zgłaszamy się. Van Nuys Tower. Do kontroli Cessna lotu. Alpha Golf Alpha Papa Charlie. Frequency change. Burbank Tower. Cessna Alpha Golf Alpha Papa Charlie is 4 miles west, 1,800 feet, with India to land. Cessna Alpha Golf Alpha Papa Charlie, Burbank Tower. Altimeter 29902. Fly straight in runway 8. Burbank Tower. No tak, to Make lotnisko. straight in runway 8. Cessna Alpha Papa Charlie. To lotnisko trochę inaczej się nazywało niż Bob Hope. Cessna Alpha Papa Charlie. Follow the Cessna Skyhawk on final. Wind 258 at 6. Cleared to land runway 8. Mamy zgodę na lądowanie. Potwierdzamy. Clear to land runway 8. Cessna Alpha Papa Charlie. I delikatnie się obniżamy. Nie za szybko, nie za wolno. To ma być gładki... O, tu papis są. To jestem jeszcze za wysoko. Wylądujemy według papis. To są te światła tutaj. Mają być 2 białe, 2 czerwone. Jestem za szybko. W zasadzie mogę tutaj ustawić obroty silnika na minimum. To jak tu papis są, to można tutaj sobie swobodnie lądować. Gorzej jak ich nie ma. O, teraz jestem ciut za nisko. No i jesteśmy na ziemi. Gładko poszło.
Tutaj mamy wyjechać. Cessna Alpha Papa Charlie. Turn next taxiway. Skręć w następną drogę kołowania. Aj! Tak też zrobimy. Tutaj musimy się Alpha Papa Charlie. zatrzymać. Contact ground on 123.9er. 123.9er for Cessna Alpha Papa Charlie. Kilkukrotnie Ground. musimy się tutaj Cessna skontaktować Alpha Golf z Alpha ziemią. Papa Charlie. Request taxi to parking. Cessna Alpha Golf Alpha Papa Charlie. Taxi to General Aviation Parking using Taxiway Delta 7. Delta 7. No dobra, to tutaj kołujemy pomału. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway Delta 7. Cessna Alpha Papa Charlie. Trzymajmy się tej żółtej linii tutaj. I pomalutku sobie będziemy tutaj kołować. Teraz zrobię coś, co nie bardzo mi się tutaj podoba. Muszę przejechać przez te samoloty, które tutaj parkują, ale dlatego muszę to zrobić, ponieważ droga kołowania jest tutaj nie... jest tu oceniana, więc muszę się trzymać tej żółtej linii. Głupio jest to trochę zrobione, że praktycznie mamy tutaj niby egzamin i na drodze kołowania stoją samoloty. No ale cóż zrobić? Nic nie poradzę, tak to już jest. Teraz tutaj mamy parking. I musimy tego ciekawego gościa tutaj obserwować, który do nas macha. On nam powie, gdzie mamy się zatrzymać. O, tutaj właśnie. Hamulec ręczny, żebyśmy nie odjechali. Wyłączamy silnik. I tym samym chyba zdaliśmy. Zaraz się okaże. You've performed great today. Keep the same attitude, and I'm sure that you will have great piloting career. Prawie na 100%. O kurcze. Ojeju, jeju. Trzymaj się. Jakbym się faktycznie tej żółtej kreski cały czas trzymał, to miałbym naprawdę wszystko na 100%. Oj, chyba nawet jest osiągnięcie za to, że zdasz jakiś egzamin na 100%. To w takim układzie mamy naszą licencję. Teraz możemy zarabiać na naszych przelotach. Congratulations. Now you're able to earn money for completing missions. Otóż to. To jest to najważniejsze w tym momencie. Dalej będziemy musieli iść w tą stronę na praktycznie uprawnienia do odrzutowców, czyli tych samolotów takich typu Airbus 320, 321 i tak dalej, ale też bym poszedł chętnie w tą stronę, ponieważ tutaj jest misje, tutaj są misje przy gaszeniu lasów, też może być naprawdę bardzo interesujące, ale szczerze, zanim tutaj dojdziemy, to praktycznie mamy to wszystko tutaj do odkrycia i niestety każda z tych rzeczy kosztuje już w tym momencie dużo kasy. Ten egzamin kosztuje na przykład 10 tysięcy tej tutaj śmiesznej waluty. Znowu inny ma tutaj 5000. Tutaj mamy zezwolenie na przeloty w nocy 7,5 tysiąca, także teraz się zacznie grindowanie, teraz się zacznie zbieranie kasy. Zobaczmy, jakie mamy misje. Powinna się nowa misja pojawić. Tak jest, przebazowanie.
Jak widać, dużo nie mam Take jeszcze the next odkryte. step. I have a mission lined up for you. Prove you can handle this, and more opportunities will come your way. No dobra. Jak już wspomniałem, dużo jeszcze nie mam odkrytego. Mam odkryty tylko i wyłącznie ten kawałek, ale to jest właśnie spowodowane tym, że kariery jeszcze nie grałem tak prywatnie. W tym momencie będę prywatnie tutaj częściej latał właśnie, żeby nazbierać trochę kasy, ale mamy tutaj pierwszą naszą misję do przebazowania. Pamiętam, że jak sobie pierwszy raz tą misję leciałem, to rozbiłem samolot, także na pewno będzie ciekawie. A nie dość, że nie mogłem utrzymać się, to jeszcze nie widziałem lotniska i tutaj nie zrozumiałem tej linii tego podejścia. Także no, wykonajmy tą misję, zobaczmy jak nam pójdzie. Misja nie jest długa, tak? Przelot na 15 minut. I już dostaniemy za nią 1300, około 1350 kredytów, to chyba będzie CR, będą kredyty. Poziom trudności 2 gwiazdki. No dobra, zobaczmy jak nam pójdzie. Przebazowanie. Znajdujemy się tym razem w Niemczech, w rejonach tutaj mi bardziej znanych. I zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy raz jak tą misję przechodziłem, to nie wiedziałem co mam tu zrobić i nie wiedziałem jak mam tutaj się zachowywać. Jak widać, lekkie opady deszczu, widzę krople tutaj na szybie, także będzie na pewno ciekawie. Hello, it's Julia Reichert. Thanks for accepting the job. I'm your contact here. Today's lucky bird heading to Nijmegen is this charming little 172 Skyhawk. The owner's aircraft was in for maintenance, and now that it's fixed, he wants it flown back. He is already waiting for it. His name's Mr. Michael Klimek. Now give this beautiful bird the VIP treatment it deserves. Take care. Mam nadzieję, że mi tym razem lepiej pójdzie niż za pierwszym razem, ze względu na to, że nie zamierzam się rozbić jeszcze raz. Ale fajnie deszcz tu wygląda. O, uwielbiam grafikę w tej grze. Normalnie jestem naprawdę fanem grafiki w tym symulatorze. Dobra. Pamiętajmy, że na trawie samoloty mają dłuższą drogę hamowania, nie hamują tak dobrze jak na asfalcie, także muszę przy lądowaniu o tym pamiętać. Romeo Mike traffic. Lufthansa 123 Echo Charlie Mike 9er. Taking off runway 18. Departure to the west. Echo Delta Romeo Mike traffic. Będziemy startować na zachód, czyli w prawą stronę. Mogę pas startowy już zająć. Czekajcie, muszę się rozejrzeć. A jestem na końcówce pasa. No dobra, zajmij pas. Właśnie z tymi pasami startowymi na trawniku to tak różnie bywa. Czasami je widać, czasami nie. No, ale jesteśmy. To co? Moc i startujemy. Ale to świetnie wygląda w tym samolocie podczas deszczu. 50, 60 węzłów, 70 i podnosimy! Rotacja! Wznieś się na 1400 stóp. Okej, damy radę. Tutaj w większości muszę faktycznie lecieć po tej różowej kresce, którą mamy na kompasie.
Ostatnio jak tutaj leciałem tą drogą właśnie, która jest wyświetlona tymi niebieskimi kwadracikami, to uwierzcie mi, zgubiłem się. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jeżeli się zgubimy albo będziemy lecieć nie w tą stronę co trzeba, to te niebieskie kwadraciki znikają, mówiąc nam, że coś jest nie tak, że musimy po prostu uważać, że lecimy nie w tą stronę co trzeba. Także lotnisko mamy za około 9 mil. Kurde. Wznosi się. No ta Cessna, nie, no to dość słaba jest, jeżeli chodzi o wznoszenie. ...2400 mil. No dobra. Będziemy sterować ręcznie. Mógłbym w zasadzie włączyć autopilota, ale widzę po tej różowej kresce tutaj w kabinie, że kurs jest troszeczkę w innym miejscu niż linia wyznaczona nam tutaj do przelotu. Tak to już bywa, nie zawsze kurs w komputerze pokładowym samolotu pokrywa się z kursem, który mamy faktycznie lecieć. Bardziej jest mi ważna ta linia tutaj różowa niż to tutaj na kompasie. Jeżeli sam bym leciał z jednego lotniska do drugiego, no to faktycznie wtedy ta linia jest ważna, ale to bardziej w innym samolocie i w innym trybie, w tym trybie takim swobodnym. W karierze bardziej, moim zdaniem oczywiście, w karierze moim zdaniem ta linia tutaj na kompasie jest ważniejsza. No dobra, jesteśmy w Niemczech. Nie bardzo wiem w jakim miejscu. Moim zdaniem wygląda to na dolinę rzeki Ren, ale mogę się mylić. Tych miejscowości, które akurat tutaj są podane, niestety nie znam. Ale nic nie szkodzi. Jak nie telefon, to dzwonek do drzwi. Standardowe problemy youtubera, w razie czego nie, ludzie wiedzą, aha, Rio nagrywa, ale to już wiecie, już wam opowiadałem o tym. Najczęściej jest albo telefon, albo właśnie tak jak teraz dzwonek do drzwi. No nic nie szkodzi. Wybiłem się z wątku i nie wiem o czym już opowiadałem, no ale trudno. My zmierzamy w każdym bądź razie do miasta Neumagen. Jeszcze 5 mil. W zasadzie całą tą linię, cały ten przelot mógłbym troszeczkę przeskoczyć. Już nie.
No i teraz jest ciekawie. Echo Delta, Romeo Delta traffic. Lufthansa 123 Echo Charlie Mike Niner. Poziom trudności się trochę zwiększył. 2,500 feet, inbound to land, runway 27. Ze względu- Echo Delta, Romeo Delta traffic. Ze względu na to, że jak widać nasza droga przelotu zniknęła i teraz faktycznie muszę nawigować się tą różową kreską właśnie na naszym kompasie. Jak już wspominałem, pierwszy raz jak tutaj leciałem, to się nie dość, że zgubiłem, rozbiłem maszynę, straciłem reputację przez to. No dobra, zobaczymy. W razie czego, jeżeli gramy tutaj i się zgubimy, można włączyć klawisz Escape i wcisnąć pauzę i widzimy, jak mamy mniej więcej lecieć. Mogę sobie nawet włączyć tutaj, podgląd, tutaj swobodną kamerę i wiem, że muszę tutaj dolecieć w pewne miejsce, skręcić w lewo i praktycznie tutaj się wykręcić. Co najgorsza, lotnisko, do którego lecimy, jest trawnikiem, więc tego lotniska też nie widać zbytnio. Ile niżej lecimy niż powinniśmy. Haha, ale nic nie szkodzi. Także jeżeli się zgubimy i nie wiemy jak mamy dalej lecieć, to pod klawiszem Escape można sobie zobaczyć drogę przelotu. Także poziom trudności rośnie, ale również rośnie nagroda za to, bo jakby nie patrzeć, kasa się przyda i im dokładniej zrobimy przelot, im dokładniej tutaj, im swobodniej wylądujemy, tym lepsza gotóweczka za to. I właśnie o to chodzi. My tutaj robimy karierę pilota. A, za nami deszcz. Teraz tak, lekko w lewo. Lotnisko będzie gdzieś pod nami, będziemy przelatywać nad lotniskiem. Jeszcze nie. O! Okej. Już wiem mniej więcej jak lecieć. Lekko w lewo. I tu mamy właśnie ten okrąg nad lotniskiem. Kręg. Lotnisko jest pod nami, to jest ten trawnik. Ach, jeszcze czekajcie, zaraz wam go pokażę. Ja to tak na trawnikach nie bardzo lubię lądować, ze względu na to, że raz ich nie widać, a dwa... droga hamowania jest o wiele dłuższa. A, jeszcze kawałek. To jest nasze lotnisko. Na tym odcinku trawy musimy wylądować. Hehe, ale będzie zabawnie zaraz. Zaraz będzie ciekawie. Już zacznę tutaj wytracać prędkość. Ze względu na to, że musimy podczas lądowania mieć około 70 węzłów. Wszystko to, co jest wyższe niż 70 węzłów, jest za szybkie i na 100% nie wyląduje. Także delikatnie już staramy się tutaj wytracać prędkość. Ja już wystawiłem klapy, żeby po prostu samolot troszeczkę płynniej leciał podczas niższych prędkości.
Delikatnie w prawo. Ładne widoki. Dolina Renu jest naprawdę bardzo ładną doliną. Dolinę Renu znamy z symulatora kolejowego Train Sim World, który się na moim kanale naprawdę bardzo regularnie i bardzo często pojawia. Właśnie tam można sobie przejechać z miasta Koblenz do miasta Mainz. Lewą stroną tej rzeki Dolina Renu słynie ze swoich winnic i właśnie z produkcji wina. Jedno z najlepszych win, jakie można w Niemczech wypić, no to jest właśnie tutaj z Doliny Renu. 70 węzłów jest ok, 60 już jest troszeczkę za mało. Lotnisko mamy w tym momencie po lewej stronie. Lekkie turbulencje, jak widać samolotem troszeczkę rzuca na górę, w górę i w dół. No ale po turbulencji można się spodziewać ze względu na to, że pada deszcz. Podczas opadów deszczu mamy również zmienny wiatr, który na pewno nie wpływa zbyt pozytywnie na latanie samolotem. Teraz 2 zakręty w lewo, już mogę pomału przenosić się do kokpitu. Ja lecę za szybko, 90 węzłów nie chcę mieć mniej. Lecę za szybko i za wysoko. No to będzie na pewno wesołe lądowanie. No właśnie. Mam wysunięte klapy i dostałem minus punkty za przekroczoną prędkość. No ale cóż, muszę jakoś wyhamować i jakoś wylądować. No to będzie ciekawe. Dobra, zaciskamy zęby i lecimy. Lądujemy na tym trawniku. To lotnisko trochę mi przypomina lotnisko w Jeleniej Górze. Tam w Jeleniej Górze, w moim rodzinnym mieście, też mamy lotnisko, ale też jest właśnie takie trawnikowe. 500. Teraz tylko delikatnie wylądować. Oj, dobra. Ale mnie wyciągnęło, to jest właśnie to, to jest właśnie to, o czym mówię. Nie! O, to... No to będzie po reputacji. Cessna ma to do siebie, że jak za szybko jedziemy i za szybko bierzemy zakręt, to przewraca się. To mamy po reputacji, bo właśnie takie rozbicie samolotu negatywnie wpływa tutaj na stan samolotu. You finally made it, Captain. I know this kind of flights can be rough, but I'm sure you did your best. Welcome to Numidgendron. Raczej nie będzie dobre. No ale trudno. Tak bywa. A, czyli się nie zmieniło. Za pierwszym razem rozwaliłem samolot w inny sposób i teraz się przewróciłem. No dobra. Mówi się trudno. Ale na pewno będą minus punkty za to. Brak premii. No. Okej. Mówi się trudno. Będzie minus reputacja. Ale kasy dostałem.
Zdarza się. Ale nic nie szkodzi. I see you make good progress so far. Dobrze i coś takiego pokazać. It's been empty for a while. A, teraz biurko dostaniemy tutaj. No dobra. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas i za oglądanie mojego, nie wiem, wypadku. W każdym bądź razie właściciel samolotu nie był zbyt zadowolony. Jeżeli lubisz Flight Simulator i lubisz moje filmiki, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych filmików. Zostaw lajka dla większego zasięgu. Ja Ci życzę miłego dnia. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!